Szanowni Państwo, w tym materiale podzielę się swoimi wrażeniami z użytkowania grzechotki Wera Cyclop Pocket. To stosunkowo nowe narzędzie od Wera wyróżnia się uchwytem pozwalającym jednocześnie montować nasadki 3/8 cala oraz bity 1/4 cala. Wera Cyclop Pocket dostępny jest zarówno jako sam uchwyt, jak i w zestawach z kaburą, nasadkami i przedłużką. Widoczny na filmie wariant zestawu posiada nasadki metryczne. Opakowanie typowe dla narzędzi tej marki. Kartonowe pudełko z wierzchu wyszczególnione ma najważniejsze cechy produktu, a z tyłu znajdujemy spis elementów wchodzących w skład zestawu z numerami katalogowymi, a także wyjaśnienie w formie piktogramów istotnych funkcji narzędzia. Wewnątrz znajdziemy narzędzie w kaburze, a wśród ulotek rzep z taśmą samoklejącą, który pozwalać będzie na odwieszenie kabury w wygodnym miejscu w warsztacie. Kluczowym elementem zestawu jest grzechotka Cyclop Pocket z magazynkiem wypełnionym bitami, przedłużka do mocowania końcówek oraz 3 nasadki 8, 10 i 13. Aby zdjąć nasadki, należy je najpierw przekręcić na gnieździe, a potem zsunąć z niego. Kabura posiada szlufkę, przez którą można przewlec pasek i wygodnie przenosić narzędzie ze sobą. Grzechotkę wygodnie się wkłada do kabury, ale pod warunkiem, że głowica ustawiona jest na wprost. Omawianie Cyclop Pocket rozpocznę od rękojeści. Mająca 30 mm grubości i 35 mm szerokości, rękojeść dosyć dobrze i pewnie leży w dłoni. Porównywalnie z wkrętakiem Craftform Compact 20. Chociaż podobnie jak w przypadku większości regularnych grzechotek czy wkrętaków tej marki, rękojeść jest dwukomponentowa, to jednak jej profil odbiega od kształtu Craftform. Przede wszystkim nie jest to bryła obrotowa, to znaczy uchwyt jest spłaszczony. Oczywiście z perspektywy pracy tym narzędziem jako grzechotką nie stanowi to problemu, jednak w mojej ocenie negatywnie wpływa na komfort pracy nim jako wkrętakiem. Odczuwalne jest to, gdy chcemy poprawić chwyt po wykonaniu części obrotu. Tutaj rękojeści wkrętakowe Craftform Compact 20 wypadają lepiej. Z kolei w przypadku grzechotki Cyclop Speed 1/4 cala rękojeść jest znacznie mniejsza, przez to nie leży tak dobrze w dłoni, ale dzięki luźnemu kołnierzowi wygodnie wkręca się nią pracując oburącz. W Cyclop Pocket takiej możliwości w zasadzie nie mamy. Można tutaj jeszcze wspomnieć, że rękojeść omawianej grzechotki nie ma też sześciokątnego kołnierza, którego w przypadku rękojeści Craftform Compact potencjalnie możemy użyć z odpowiednim kluczem, aby wspomóc się przy dokręcaniu lub odkręcaniu. Głowica grzechotki, podobnie jak w modelach Cyclop Speed, jest obracana. Wystarczy pociągnąć zielony suwak w dół i głowica może być ustawiona w jednej z 5 pozycji. Wzdłuż osi rękojeści, odchylona o 15 stopni w stosunku do ustawienia prostopadłego i w pozycji prostopadłej do osi rękojeści. Dwa ostatnie położenia można uzyskiwać wychylając głowicę na jedną z 2 stron. Masywna rękojeść zabiera znaczną część przestrzeni, to już stosunkowo blisko głowicy. W konsekwencji, jeśli wokół odkręcanej śruby mamy przeszkody, dotarcie tam z grzechotką Cyclop Pocket nie będzie tak łatwo jak w przypadku Cyclop Speed 1/4 cala, co nie oznacza, że możliwość delikatnego odchylenia głowicy jest nieprzydatna. Nowością w tej grzechotce jest m.in. podwójny magazynek nabity. Aby go otworzyć, wystarczy pociągnąć wieczko z tyłu rękojeści. Mieści on 12 końcówek. Może być wysunięty do połowy lub w całości. W tym ostatnim przypadku nie tylko można go swobodnie obracać, ale i wychylać. Dzięki temu dostęp do zawartości jest prosty i wygodny. Bity w magazynkach są jednymi z lepszych z oferty Wery. Jest to model oznaczony symbolem BTZ, a zatem posiadający specjalną strefę skrętną, przydatną w pracach z zakrętarkami udarowymi. Poza tym na szyjce znajduje się kolorowa opaska z numerem. Jest to system oznaczania końcówek Take It Easy. Kolor odpowiada za typ grotu, a numerem oznaczany jest jego rozmiar. Dzięki temu łatwo i szybko można odnaleźć interesujący nas bit. To, co wyróżnia Cyclop Pocket, to uchwyt do mocowania osprzętu. Pozwala on bowiem bez stosowania dodatkowych adapterów
używać zarówno bity 1/4 cala, jak i nasadki 3/8 cala. Nie jest to całkowita nowość, podobne rozwiązanie znane jest np. z zakrętarek udarowych Boscha linii GDX. Rozwiązanie jest jednak ciekawe, ale nie jestem przekonany, czy nie stanowi przerostu formy nad treścią. To właśnie konieczność zmieszczenia gniazda na bity w zabieraku sprawiła, że grzechotka ta musiała mieć rozmiar zabieraka co najmniej 3/8 cala. Nie jest to rozmiar, z którego ja typowo korzystam. Zwykle wystarczały mi nasadki 1/4 lub 1/2 cala. Ponadto można zauważyć, że w zestawie z grzechotką Cyclops Speed 1/4 cala jest uchwyt do bitów montowany na zabierak. Oczywiście jest to oddzielny element, o który cały czas musimy się martwić, aby był w pobliżu, no i wydłuża on głowicę o ponad 3 cm. Jednak wciąż wydaje mi się, że to alternatywa, którą warto wziąć pod uwagę. Bity i nasadki trzymają się dzięki magnesom. Nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń mechanicznych. Niemniej jednak magnesy utrzymują ciężar całej grzechotki, a zatem ponad 200 gram. Kierunek działania mechanizmu grzechotki można zmieniać, obracając zielony pierścień na jej głowicy. Szkoda, że brak wskazania, które pozwoliłoby się szybko zorientować, jak aktualnie jest ona ustawiona. Grzechotka jest dosyć precyzyjna i ma skok 5 stopni. Mimo że bardzo cenię sobie narzędzia Wera, to jednak Cyclop Pocket mnie nie zachwyca. Oczywiście to tylko moje subiektywne wrażenia i spodziewam się, że dla niektórych, ze względu na specyfikę ich pracy, taka grzechotka może być idealnym rozwiązaniem. Jednak mi kilka rzeczy nie przypadło do gustu. Moje główne zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim rękojeści. Zdecydowanie wolę dotychczasowy Craftform Compact. Drugą sprawą jest rozmiar zabieraka 3/8 cala. Można jeszcze mieć uwagi do masy grzechotki. Jest ona prawie 1,5 raza cięższa od Cyclops Speed 1/4 cala oraz Craftform Compact 20 i waży około 204 gramów. Na koniec jednak muszę zaznaczyć, że niezależnie od moich krytycznych uwag odnośnie rozwiązań technicznych, nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do jakości sprzętu.